Druga edycja Kongresu Polskie Porty 2030 w Sopocie. Ponad 750 zarejestrowanych uczestników, ponad 80 prelegentów. Bardzo duże zainteresowanie zarówno ze strony gospodarki, firm związanych z portami, kontrahentów portów, kooperantów portów, jak i duże zainteresowanie mediów. Bardzo ciekawa tematyka. Rozmawiamy o tych portach o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, o mniejszych portach równie ważnych dla systemu gospodarczego. Porty odgrywają bardzo istotną rolę w rozwoju gospodarczym naszego kraju i musimy mówić o nich jako o czymś, co jest bardzo ważne dla naszej przyszłości. Porty morskie, polskie porty morskie odgrywają coraz ważniejszą rolę właśnie w procesach gospodarczych. Są istotnym miejscem na mapie gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej i takie miejsce, takie wydarzenie jak to dzisiejsze, jest właśnie doskonałym miejscem do tego, aby rozmawiać o tej przyszłości. Porty są na stałej ścieżce wzrostowej. Ona w zasadzie jest już od około 15 lat. Ostatnie lata 22-23 to była pewna taka jakby anomalia, incydentalne wzrosty przeładunków, które jak widać w roku bieżącym jakby normują się, czyli ten trend wzrostowy, owszem, on cały czas jest, tylko że po prostu ten balans już jest taki jakby sprowadzony do tej kwestii normalnego funkcjonowania. Niemniej jednak w planach inwestycyjnych każdego z 3 portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki morskiej jest wiele inwestycji służących rozwojowi i zwiększaniu potencjałów. Także przed portami dobry czas, dobry okres. Oczywiście to, na co nie mamy wpływu, to są zmiany geopolityczne. Mam nadzieję, że one nie przyniosą żadnych negatywnych zmian, wręcz przeciwnie, gospodarka będzie się odbudowywała, a sytuacja geopolityczna i bezpieczeństwa stabilizowała. 5 lat w skali portów jest to bardzo krótki okres, tak naprawdę okres planowania operacyjnego. To, co my teraz planujemy w portach, to będzie się mieścić dopiero za lat kilkanaście. 5 lat to jest perspektywa, która z punktu widzenia inwestycyjnego jest już u nas zapełniona. Wiemy, co mamy w tym czasie robić i to, co będziemy robić, to, co zrealizujemy przez te 5 lat do końca roku 2030 będzie podstawą do tego, żeby budować dalej. Do 2030 roku to ta perspektywa nie jest zbyt długa, patrząc na to, jakie perspektywy rozwojowe są w żegludze morskiej czy w portach morskich Europy i świata. Także ja myślę, że co najmniej powinniśmy mówić o perspektywie do roku 2050, jak nie dalej. My w tej chwili rozważamy bardzo istotne kwestie w porcie Gdańsk, a mianowicie rozpoczęliśmy pracę nad koncepcją strategii rozwoju portu Gdańsk do roku 2060. Czyli nasza perspektywa jest szersza, wychodzi poza 2050 rok, dlatego że przy realizacji inwestycji, na przykład w morską energetykę wiatrową, te 30 lat to jest minimum, a proszę zobaczyć, nie mamy jeszcze żadnej morskiej farmy wiatrowej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. To jest kwestia kilku lat, czyli my się za jakiś czas bardzo szybko, dynamicznie, pragmatycznie rozwijając, możemy znaleźć w roku 2030, 40, 50. Także musimy budować z pewnym zapasem, myśląc o wizji przyszłości portu Gdańsk. Chciałbym podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym w organizację tegorocznego kongresu, zarówno partnerom strategicznym, wśród nich znaleźli się Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Morska Agencja Gdynia, firma WPROCHYT oraz Polska Grupa Energetyczna spółka PGE Baltica. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie wszystkim partnerom gospodarczym, partnerom tematycznym tegorocznej edycji. Jestem przekonany, że zainteresowanie tegorocznym kongresem potwierdza olbrzymi potencjał polskich portów, potwierdza zmianę postrzegania portów jako ten główny węzeł, zarówno jeśli chodzi o wymianę handlową, jak i węzeł, który zabezpiecza Polskę pod względem ładunków energetycznych. Już dzisiaj zapraszam
na kolejną, trzecią edycję Kongresu Polskie Porty 2030 w Sopocie. W przyszłym roku, w czerwcu 2025, po raz kolejny spotkamy się w Sopocie. Po raz kolejny będziemy rozmawiać na temat polskich portów.